Znacie Omodę? Znacie Jayku? No to teraz poznajcie Jetura. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. I teraz na pewno zastanawiacie się, dlaczego akurat Omodę i Jayku zestawiłem z Jeturem. Jak to dlaczego? Bo to jest jeden i ten sam koncern Chery. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z 4 markami tego samego koncernu. No bo Omoda, Jayku, Chery, no i teraz Jetur. I teraz muszę Wam jedną rzecz wyjaśnić. O ile Omodę i Jayku i Chery sprowadził do Polski koncern za pośrednictwem fabrycznego importerstwa, tak Jetura, kolejną markę tego samego koncernu, do Polski przywiózł prywatny importer. Asian Automotive Distribution Center. Ale my jesteśmy na występach gościnnych w Gliwicach i Jeturem jeździmy dzięki firmie Autoklasa. Firmie, która takie samochody sprowadza do Polski na indywidualne zamówienie. Mamy zatem do czynienia z samochodem, który, uwaga, jest nowością na naszym rynku. Pojawił się na naszym rynku z dużym wyprzedzeniem w stosunku do tego, co zapowiada inny prywatny importer. I uwaga, jest od razu samochodem używanym, bo Autoklasa sprowadza de facto samochody używane. Ten ma 26 000 przebiegu. Niezłe kombo, co? Ciekawi jesteście tego samochodu? Ja tego samochodu byłem ciekaw bardzo mocno, dlatego na targach w Pekinie dokładnie obejrzałem sobie Jetury model T2. U nas on nosi nazwę Traveler, ale tak naprawdę to jest T2. T2, która będzie jednym z 3 modeli, jakie pojawią się tej marki w Polsce. No dobra, mam nadzieję, że nadążacie za tym wszystkim, bo chińska motoryzacja w Polsce to cały czas jest skomplikowany temat. Ale zanim zajrzymy pod maskę, to spójrzcie, jak ten samochód wygląda. Trzeba powiedzieć, że proporcje tego samochodu są iście terenowe. Terenowy jest też wielki grill. Terenowe są też kształty takie kanciaste tego samochodu. Terenowe są też detale i dekory. No na przykład taki uchwyt na masce. No może to nie jest jakiś pierwszych lotów plastik, może te plastiki faktycznie wyglądają trochę naużywane, ale wszystko to wygląda schludnie i ładnie. Oczywiście dużo czarnego, twardego plastiku. Tu mamy reflektor, który zaświeca. Silny nigdy nie lubi, jak zapalam światła, ale świeci się? Świeci się. No to widzicie, reflektor jest w środku są soczewki, a tutaj mamy takie ozdobne diody. Żeby nie było zbyt prosto, to światła są też tutaj. Tutaj są diody. Do czego, zastanawiacie się, są te elementy? No powiedziałem przecież, że to jest samochód używany. I w tym przypadku mamy do czynienia z samochodem, który był jeszcze trochę bardziej dopakowany w cały terenowy osprzęt. Więc tutaj były reflektory. Wracam do tych masywnych, wielkich zderzaków. One nie dosyć, że mają chronić to nadwozie tak naprawdę w terenie, no to przecież tutaj mamy wielki próg, wielkie nadkola, to wszystko bardzo dobrze wygląda. I co najważniejsze, jest nieźle spasowany. Jeśli ktoś się zastanawia, czy taki Jetur jest dobrze wykonany, to zapraszam Cię tutaj bliżej i zobacz. Te nadkola to nie jest zwykły plastik, tylko to jest takie tworzywo, taki materiał, który ma powodować, że kamyki, które wylatują spod kół, nie hałasują i nie powodują nadmiernego hałasu w kabinie. Swoją drogą opony Gitti nadają się od razu na śmietnik. Można tutaj założyć zwyczajne, normalne opony markowego producenta i wtedy trakcja będzie zdecydowanie lepsza. Tutaj poprzedni właściciel założył sobie jeszcze takie blendy i założył sobie nieco inne niż fabryczne osłony lusterek. Wygląda to trochę może bardziej zawiadiacko, no ale jest. Dekor to jest tylko i wyłącznie dekor, próg taki, że można na nim stanąć. I teraz ciekawostka, bo Jetur wcale nie jest samochodem zbudowanym na ramię. To jest konstrukcja samonośna, ale z zawieszeniem typowym dla takiego samochodu, czyli kolumny McPhersona, z tyłu zawieszenie niezależne. Przypomina trochę Defendera? No pewnie, że przypomina. Gdybyśmy jeszcze ubrali ten samochód w takie akcesoryjne duperele typu tutaj na przykład jakiś skrzyneczka czy saperka, jakaś drabinka, no to ten samochód naprawdę wyglądałby jak Defender. A co mamy tutaj? To nie jest schowek. Tutaj mieści się koło dojazdowe.
bardzo ładnie narysowane jest tylne światło. To jest Piano Black plastik, który mimo tych 26 000 kilometrów wcale nie jest porysowany. To jest dobra wiadomość. Czy otwiera się tutaj szyba? Nie. Otwiera się cała klapa i ona otwiera się w bok. Proszę bardzo. Nieźle to wygląda, nie? Bagażnik. Słuchajcie, nie ma cudów. Dane techniczne są szczątkowe i oczywiście mógłbym się podpierać tutaj danymi technicznymi z rynku chińskiego, no ale tego nie będę robił. Na moje oko jakieś jest tutaj 350 litrów bagażnika. Pod podłogą jest miejsce, nie na koło dojazdowe, ale jest lewarek. Szkoda, że tutaj tego miejsca nie ma, a mogłoby być, bo w takim samochodzie by się przydało. Co ja gadam, przecież koło dojazdowe jest tam, nie? Nieźle. To wszystko z emocji. Tutaj mamy tak. Mamy gniazdo normalne 230, mamy gniazdo zapalniczki, mamy jakieś tutaj gumeczki, schowki, tutaj haczyki do mocowania siatek. Tutaj mam wrażenie, że była jakaś półeczka, która mogła tutaj być oparta i tutaj oparta, ale jej nie ma. Ale najfajniejsze rzeczy i gadżety, bo przecież chińskie samochody znane są z gadżetów, są tutaj. To jest haczyk. To jest drugi haczyk. A tutaj cup holder. Po co nam tutaj cup holder? No jak to po co? Przecież Chińczycy znani są z tego, że lubią piknikować. Zatem można wykorzystać cup holder do tego, żeby odłożyć sobie tutaj buteleczkę. Buteleczkę z kapselkiem. Wiecie, jak trudno na stacji benzynowej kupić napój w szklanej butelce kapslowany, który nie jest piwem, nawet 0%, bo nie. Za kierownicą nawet alkoholu 0%, piwa 0% nie pijemy. No więc znalazłem soczek i cup holder jest po to, że obok cup holdera mamy taki bardzo ordynarny kawałek metalu. I ten kawałek metalu jest otwieraczem. Można wtedy sobie buteleczkę oprzeć i piknikować. Zanim wejdziemy do środka, jeszcze kilka ważnych detali. Z przodu i z tyłu na tych plastikowych nadkolach mamy lampki. To są lampki, które oświetlają przestrzeń przed kołem. Oczywiście można snuć teorię, że jak złapiemy gumę, to mamy łatwo w nocy na przykład, żeby to koło wymienić, ale tak naprawdę to jest przydatne w ciemnościach, bo oświetla nam to samochód. Ten znaczek, wiecie co to znaczy? Moi drodzy, muszę Was uświadomić, że w Polsce chińskie marki oczywiście wprowadzają różnego rodzaju gwarancje na baterie, na silniki, na samochody itd. Jetour w Chinach daje pierwszemu właścicielowi dożywotnią gwarancję. I to jest właśnie ten stempelek, który potwierdza, że to jest samochód z dożywotnią gwarancją. No tak, ale tylko pierwszy właściciel ma tę gwarancję, a później już ta gwarancja jest na 1 000 000 kilometrów. I tutaj warto powiedzieć jedną rzecz. Mówimy przecież o samochodzie, który jest nie dosyć, że używany, to jeszcze samochodzie, który jest sprowadzony w ramach prywatnego importu. No i co? Kupimy sobie taki samochód bez sieci serwisowej, bez sieci sprzedaży? No tak, sprawa wydaje się prosta, bo firma, która sprowadza te samochody do Polski, mówi jasno: my dajemy gwarancję i możecie kupić sobie razem z tym samochodem pakiet gwarancji na określoną kwotę. I wtedy realizujecie awarie, które wystąpią w tym samochodzie w ramach tej kwoty z góry ustalonej. Wydaje się to układ fair. No ale jeśli spojrzymy dalej na cenę tego samochodu, no to można faktycznie wkalkulować sobie w tę cenę przyszłe naprawy. Bo wiecie, ile ten samochód kosztuje? A dodam tylko, że to jest auto większe od Toyoty RAV4, ma 4,70 m długości, mieści 5 osób i jeszcze spory bagaż, jest kawałkiem porządnego samochodu i to wszystko kosztuje 160 000 złotych brutto na fakturę. Nieźle, co? Więc nawet jak się coś stanie, no to można to naprawić. Jak? W bardzo prosty sposób. Bo tutaj jest zwyczajny, prosty, 2-litrowy silnik benzynowy. No właśnie, mieliśmy wejść do środka, ale nie będziemy wchodzić do środka, bo chcę Wam pokazać właśnie jeszcze ten silnik. A pod maską Jetoura T2, zwanego u nas Travelerem, wygląda tak. Tak, tutaj jest silnik, ale trzeba dodatkowo zdjąć tę pokrywę. No widać, że to jest samochód używany, nie? Może podpowiemy,
firmie, która sprowadza, że przydałoby się tutaj wytrzeć trochę? Może tak. A może właśnie nie, żeby było widać, że ten samochód jest używany, był używany i nie był picowany do sprzedaży? Tak czy śmak, nie ma informacji oficjalnych jak na razie. Może one się pojawią w momencie, kiedy na naszym rynku pojawi się oficjalny importer tych samochodów, skąd pochodzi tutaj ten dwulitrowy silnik. Ale wiadomo, że Chery korzysta z silników Mitsubishi, ale w przypadku silników 1.5. Tutaj mamy do czynienia z silnikiem dwulitrowym o mocy 256-260 koni mechanicznych. To wszystko oczywiście zależy. My bazujemy tutaj na specyfikacjach chińskich, więc ta moc może się u nas różnić. Dodatkowo 8-biegowy automat. I tyle. Napęd na przód, dołączany napęd na tył. No i tak wygląda ta terenówka. Ale przyznacie, że prześwit, jak na samochód terenowy, to jakiś olbrzymi nie jest. Ale przynajmniej stalowa płyta pod silnikiem. Duży plus. Dodatkowo, zobaczcie, amortyzatory, wyciszenie maski, wszystko jak w samochodzie klasy premium, powiedzielibyśmy, a wszystko kosztuje 160 000 złotych. Przyznam się szczerze, że podoba mi się ten przód i zanim wejdziemy do środka auta, muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie taki tryb w Tesli, który był absolutnie niepotrzebny do niczego? No to tutaj też to jest. Trochę to trwało, samochód musi mieć włączony zapłon, ale światła muszą być wyłączone. No i właśnie. Ja teraz robię tak. Dobrze, że jeszcze fotele nie pierdzą jak w Tesli, bo to by był obciach już na całego. Widzieliście kiedyś auto terenowe bez takiego środkowego, takiego szerokiego tego tunelu? No to właśnie tutaj widzicie takie auto. Po kolei. Fotele z oczywiście sztucznej skóry, czyli z jakiegoś tworzywa sztucznego. Miejsca siedzę za sobą i miejsca jest tutaj naprawdę sporo. No ale samochód jest duży. Mówię, to jest auto większe od Toyoty RAV4. Oczywiście mniejsze od Land Cruisera, ale gabaryt solidny. Mamy tutaj klimatyzację, mamy tutaj 2 porty USB, ale regulacji klimatyzacji nie mamy. No tak, bo to jest tak naprawdę... No nawet nie chcę powiedzieć, że średnia półka, bym powiedział taki trochę budżetowy samochód. Bardzo wszystkie te elementy są solidne. Oczywiście one są plastikowe i mógłbym również snuć teorię, dlaczego to taki jest twardy i w zasadzie gładki plastik. No nie, tutaj jest chropowaty. Żeby utrzymać ten samochód w należytej czystości. No bo jeśli jeździmy w terenie, to samochód się brudzi, kurzy, więc wystarczy szmatą przetrzeć później i już. Tutaj mamy jedną kieszonkę, drugą, trzecią nawet. Mamy podłokietnik, proszę bardzo, z kubkotrzymaczami i z delikatnym schowkiem. I zobaczcie, ten schowek jest fajnie wyflokowany, więc ta jakość jest tutaj naprawdę niezłej jakości. Fotel dość wygodny, siedzisko dość szerokie, nie trzyma ta kanapa na boki w absolutnie żadnym calu, ale tu mamy strachłapkę, tu mamy normalną rączkę i na drzwiach też mamy solidny uchwyt. Zresztą zobaczcie, jak on wygląda. To jest naprawdę kawał uchwytu. Tutaj jest naprawdę też za co się chwycić. Sony, markowy sprzęt audio. To jest duży plus. Czy oparcie kanapy jest regulowane? Oczywiście jest. W 2 poziomach. Kanapa jest dzielona. Nie ma żadnej roletki tutaj z tyłu, ale jest duży, panoramiczny, otwierany dach. A wszystko bardzo ładnie wykończone miękkim materiałem, przyjemnym w dotyku. Z tyłu bardzo wygodnie i bardzo jakościowo. A jak z przodu? Jeszcze dodam, że są Isofix. Na fotelu pasażera również jest wygodnie. Miejsca na nogi pod dostatkiem. Tutaj mamy tradycyjnie schowek. Nie jest wyflokowany. Tutaj mamy półeczkę, na przykład na telefon. I ten telefon może sobie tutaj leżeć. Co więcej, tutaj jest taka gumowa podkładka, więc fajnie to się jakoś tam szczególnie nie gibie. Tu jakiś dekor. Wydaje mi się, że to jest mapa świata, żeby tym travelerem po całym świecie jeździć. Tak, Chińczycy uwielbiają takie dekoracje. No i tak, te materiały, one są twarde, ale przyjemne w dotyku. Ale ta podsufitka, już mówiłem, że jest miła w dotyku i słupki A również. Tutaj mamy strachłapkę.
Tutaj mamy kolejną strachłapkę. Jakby ktoś się naprawdę bardzo bał, to tutaj się można też chwycić. Ale tak naprawdę dobrych informacji koniec, bo całe wnętrze tutaj z pozycji kierowcy i pasażera wykonane już jest z takiego trochę tandetnego plastiku. Szczególnie tutaj na konsoli środkowej ten plastik nieco razi. Pamiętajcie jednak, że to jest samochód z 2023 roku i jak te dwójki oglądałem w tym roku w Pekinie, no to faktycznie już zdecydowanie poprawiono jakość tego samochodu. No ale słuchajcie, 160 000 złotych. No przecież Corolli w takiej cenie nie dostaniemy, Octavii w takiej cenie nie dostajemy, dobrze wyposażonej. A tutaj tego wyposażenia jest naprawdę pokorek. Schowek duży tutaj. Tutaj fajna taka, przesuwana zasłonka na schowek, który mieści 2 kubki. Bardzo zgrabny, taki delikatny jest kluczyk tego samochodu. Tak wygląda kluczyk tego auta. Widzicie? A to jest logotyp tego auta. Piękna prezentacja. Tutaj mamy tryby jazdy terenowej. Tutaj mamy system kamer 360, więc możemy to sobie włączyć. Tu mamy klimatyzację i ogrzewanie tylnej szyby, a to pokrętło służy właśnie do trybów jazdy. Tradycyjny, no taki nie za bardzo tradycyjny, ale masywny lewarek zmiany biegów i dwie ładowarki indukcyjnej, jedna chłodzona, druga niechłodzona. Dodatkowa rączka jest tutaj. Olbrzymi ekran, no i co? I trochę dużo piano black. I od razu zwracam uwagę na ten gadżet. Pamiętacie takie rozwiązanie w miniaku? No, to Jetour też tutaj ma taki paseczek na magnesik. Tu jest klamka, nie ma się co tutaj rozpuszczać na temat tych plastików, bo one są twarde. Tu jest miękkie, ale gumowate. To jest jakieś takie. To też jest plastikowe. Kierownica. Po lewej stronie mamy przyciski do obsługi aktywnego tempomatu. Po prawej stronie mamy przyciski do obsługi całego infotainmentu. Kierownica ani nie okrągła, ani nie kwadratowa, nie spłaszczona, ani od dołu, ani od góry, tylko jeszcze gdzieś tutaj. No i strasznie dużo tego takiego plastiku taniego, srebrnego. Może się to podobać, może się nie podobać, mi się nie podoba. Jak mamy sprawy kurtuazyjne już wyjaśnione, to chwilę można zatrzymać się na tym olbrzymim telewizorze, który tutaj jest zamontowany i tak właśnie sobie przeklikuję całe to menu i muszę Wam powiedzieć, że ono wcale nie jest jakoś szczególnie intuicyjne. Jest wiele funkcji związanych z jazdą terenową. Możemy oczywiście wyłączać ESP, mamy asystenta kontroli zjazdu, mamy radar poziomu zanurzenia tego samochodu. Off-road rotation. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jeśli ktoś ma takie pojęcie, niech napisze w komentarzu. Szukam jednej rzeczy, bo zauważyłem, że tutaj jest kamera i to jest kamera, która nie jest po to, aby monitorować zmęczenie kierowcy, bo ten system jest tu, na słupku A. Więc to jest kamera, która cały czas nagrywa to, co dzieje się w kabinie tego samochodu. Jak znam życie i znam chińskie samochody, to można się tutaj uśmiechnąć i zrobić sobie selfie. Ale my takich rzeczy nie będziemy robić. Jeśli mówimy o opcjach i systemie, który tutaj jest zamontowany, to przede wszystkim informacje są ważne. Apple CarPlay, Android Auto, parowanie telefonu bezprzewodowe jest tutaj możliwe, a mówimy o samochodzie, który przecież nie jest dostępny w Europie. To jest import z Chin i widzicie, to wszystko w tym samochodzie tutaj jest. No i tutaj już jest bardziej tradycyjnie, mamy ustawienia samochodu. Jeśli chcielibyście ustawić sobie lusterka, no to oczywiście musicie zrobić to za pomocą ekranu i przycisków tutaj na kierownicy. Ale jeśli chcecie ustawić kierownicę, no to już tutaj jest tradycyjna wajcha i regulacja w 2 płaszczyznach. Fotel również. Mamy tutaj normalne przyciski. Fotel jest regulowany elektrycznie na wszystkie sposoby. Jest masaż, tak. To wszystko za 160 zł. Słuchajcie, nie ma problemu. Ale możemy też ustawić fotel na ekranie za pomocą palucha i ekranu dotykowego. Asystenci jazdy. No i tutaj zaczynają się zabawy, bo tych asystentów niby jest mało, ale tak naprawdę one są ciągle te same, wszystkie, które są w chińskich samochodach. Więc aktywny tempomat, więc system unikania kolizji, więc system BLIS i tak dalej. Utrzymanie w pasie ruchu i tak dalej. Kwestia dźwięku. Różne suwaczki służą do ściszania bądź zgłaśniania różnych komunikatów, których tutaj jest w tym samochodzie dużo.
Ekran to się tym nie będziemy przejmować, możemy połączyć się z telefonem, oczywiście możemy tutaj zrobić hotspot w samochodzie i tak dalej, i tak dalej. Te widżety możemy sobie dowolnie konfigurować, tak żeby ten ekran stał się jeszcze bardziej nieczytelny. Na szczęście, bo tutaj nie ma fizycznych przycisków, oprócz tych tutaj na środkowej konsoli. Na szczęście na dole tego ekranu mamy dostęp do tych najpotrzebniejszych funkcji, czyli do klimatyzacji. Trochę się pocę, bo młody silny kazał wyłączyć nawiew. Nie wiem, staremu silnemu to nie przeszkadza, a młodemu przeszkadza. Widzicie, to młodość, młodość, młodość. Co jest jeszcze z ciekawych rzeczy? W zasadzie tyle, bo co? No przecież nie będę Wam opowiadał o ogrzewaniu kierownicy, ale możemy zmieniać ustawienia sztywności wspomagania układu kierowniczego, no i wyciągać tutaj potrzebne rzeczy. O, a to jest właśnie... A ile wiemy, ile tutaj możemy zanurzyć auto? Może je utopimy po prostu, co? Dobra, nie tym razem. Myślę, że wyczerpałem temat wnętrza tego samochodu i powiem tak filozoficznie, że jak na 26 000 kilometrów i przebiegu i 2 lata użytkowania, to nie widać tego czasu i tego zużycia po wnętrzu tego samochodu. Owszem, te plastiki nie są jakiejś super jakości, ale też ten samochód ma być trochę taki partyzancki, taki twardy, nieokrzesany, taki trochę szorstki. I on taki jest, ale tak jak Wam powiedziałem, oglądałem tę dwójkę w tym roku w Pekinie i zdecydowanie mam wrażenie, że jakość wnętrza tych materiałów się zmieniła, więc do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że te samochody, które być może przyjadą tutaj do Polski za sprawą tego prywatnego, ale dużego importera, a nie importera takiego małego, lokalnego, no będą może już ze świeżych lat produkcji, chciałem powiedzieć, czyli z 2025 roku. Przekonamy się, zobaczymy z jakimi napędami będą, bo tutaj mamy do czynienia z napędem 2-litrowym, benzynowym i już, a to jest duży plus. Czy ja Wam mówiłem, że Jetour to jest stosunkowo młoda marka? Powstała w 2018 roku i zobaczcie, przez kilka lat dochrapała się takich wspaniałych samochodów. Oczywiście, można powiedzieć, że to jest w zasadzie auto budżetowe. No tak, ciekawe jak będzie wyceniony ten samochód w takiej oficjalnej sprzedaży w Polsce. Tutaj mamy auto za 160 000 złotych, a to powoduje, że na wiele rzeczy tak naprawdę przymykamy oko. Powinniśmy przymykać oko, tylko że na co tutaj możemy przymykać oko? No może na ten plastik, ale na to jak ten samochód jeździ? Słuchajcie, pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Zawieszenie, MacPherson z przodu, niezależne zawieszenie z tyłu i brak ramy powoduje, że tym samochodem jeździ się jak takim dużym SUV-em. A propos SUV-ów, wcale to nie jest prawda, że ten samochód może być konkurencją dla Toyoty RAV4. RAV4 jest trochę mniejsza, no zdecydowanie nie tak offroadowa. Offroadowy jest Land Cruiser, ale to jest z kolei większy samochód. Czy Kia Sportage albo Hyundai Tucson, najlepiej sprzedające się u nas SUV-y, mają się czego bać? Nie, bo to jest jednak samochód dla zupełnie innego odbiorcy. To jest zupełnie inny segment. To jest samochód dla tych, którzy naprawdę chcą się poczuć jak w aucie terenowym. No i tak się można tutaj poczuć. Tylko ten samochód zdecydowanie przyjemniej jeździ. No, na takiej równej drodze, jak tutaj właśnie jesteśmy, to w zasadzie autem nie buja, auto nie podskakuje, jedziemy bardzo komfortowo. Przyspieszę, bo jadę teraz 70 km na godzinę, pozwolę sobie trochę przyspieszyć i tak, nie dosyć, że ten silnik dość żwawo reaguje na gaz, to przy wyższych prędkościach nadal tutaj jest stosunkowo cicho. A przecież jedziemy samochodem, który ma aerodynamikę cegły albo kiosku ruchu. Ta 8-biegowa skrzynia, ona wcale nie zamula. Dodatkowo za kierownicą mam łopatki. Proszę bardzo, przechodzę teraz w tryb manualny. Teraz jadę na 4 i dopiero tak naprawdę tą 4 usłyszałem. Chociaż jakbym się uparł, to w ogóle tutaj niczego nie słyszę. Więc to jest fajne, że ta skrzynia pozwala na płynną, dynamiczną jazdę. Oczywiście przed wyruszeniem w trasę zresetowałem wskazania zużycia paliwa. Jak na razie mam 10 litrów, ale skasuję jeszcze raz, żeby pokazać Wam. Normalnie robimy pomiar przy 90 km na godzinę. Ja tutaj mogę jechać 70, więc nie będę szaleć. Przy takiej prędkości 70-75 km na godzinę
Wiecie, jakie tutaj jest spalanie? Tradycyjnego, dwulitrowego silnika benzynowego, który przy spokojnej jeździe oczywiście daje napęd tylko i wyłącznie naprzód. To zaraz Wam powiem. A samochód wcale ciężki nie jest, bo nie ma baterii. To jest 8,5 litra. Nieźle, co? 8,5 litra. To jak sobie tak przypomnę, to niektóre te silniki w chińskich samochodach, mniejszych samochodach, lżejszych samochodach, ale silniki 1.5 spalają więcej niż 8,5. No dobra. Tutaj mogę trochę przyspieszyć. Zobaczcie. Nie ma absolutnie problemu z przyspieszeniem. Do 100 wszystko dzieje się płynnie, nic nie wibruje, nic nie huczy, a samochód ma przejechanych 27 000 kilometrów. No i teraz pewnie zastanawiacie się, no dobra, no mamy taki samochód, kupujemy, co z częściami, co z gwarancją? No to już o tym wspominałem, że wraz z samochodem kupujecie sobie gwarancję, a gdzie części? No części w zasadzie w każdym dostępnym warsztacie, no albo zostaje AliExpress. Tam filtr powietrza kosztuje 5 zł, filtr paliwa 3. Wszystko jest dostępne. Nie ma tutaj lidara, są kamery i czujniki dalekiego i krótkiego zasięgu, ale cały czas to, co w chińskich samochodach jest w zasadzie standardem, czyli na ekranie przede mną dostaję rysunek tego, co dzieje się przed samochodem. Dodatkowo tutaj mam taką grafikę, ale to jest tylko grafika, to jest zdjęcie, to nie jest żadna animacja. Ale co Wam chciałem powiedzieć, że te wszystkie systemy, które działają oczywiście w tle, systemy bezpieczeństwa, systemy wspierające jazdę, one w tym przypadku działają stosunkowo mało irytująco. Oczywiście one pikają, one dają znać, że na przykład jadę za szybko, że na przykład najeżdżam na linię, no ale nie powodują jakiejś takiej irytacji i po prostu nie wkurzają. Więc to jest też dobra informacja, bo na wyświetlaczu przede mną informacji i ikonek mam całe mnóstwo. Zresztą zobaczcie. Oprócz tego, że po lewej stronie mam tutaj wskazania zużycia energii, tutaj mam prędkościomierz, oczywiście wskazania biegu, na którym jadę, to po prawej stronie cała ta przestrzeń, oprócz informacji, jaka stacja radiowa gra, dostaje właśnie, czy mam aktywny tempomat, czy mam włączony system utrzymywania w pasie ruchu, czy mam system BLIS i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jest obrotomierz. Więc tych wszystkich informacji w pierwszym odczuciu jest tutaj bardzo dużo, ale łatwo się w tym wszystkim połapać. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tutaj korzystam z okazji, bo stoimy troszeczkę w korku. I tak, po lewej stronie, powiedziałem Wam, że tymi przyciskami po lewej stronie kierownicy obsługuję systemy, aktywny tempomat i tak dalej. Trochę Was okłamałem, bo tutaj też mogę zmieniać różnego rodzaju funkcje, które wyświetlają mi się na tym ekranie przede mną. Czyli tutaj mam na przykład Auto PC, czyli taki komputer pokładowy, ale mam też, i co to jest? Wybieram daną funkcję i potwierdzam ją OK-ką albo cofam lewym przyciskiem. No i tak możemy się bawić, bo tych ustawień jest tutaj całe mnóstwo. No to jeszcze, korzystając z okazji, zmienię tryb. To co? Na śnieg czy na błoto? Oczywiście, że na sport. Zmieniam tryb na sport i taki pedał gazu staje się trochę bardziej czuły. Układ kierowniczy, nic się nie zmieniło tutaj za bardzo, jeśli chodzi o czułość układu kierowniczego, ale zdecydowanie auto stało się bardziej żwawe. I jeżdżę tutaj troszeczkę w tym trybie sport i ten silnik widać kręci się na wyższych obrotach. 2,5, 3, nie schodzi niżej, więc w trybie normal on, od razu. Eko nie, eko to sobie dajmy spokój, ale od razu przy tej samej prędkości, przy 60 km na godzinę, z 2,5 zszedł do 1500 obrotów. Widzicie? Czyli do takiego spokojnego jeżdżenia wokół komina w mieście. Tryb normal jak najlepiej pasuje. Tryb eko w zasadzie, jeśli chodzi o obroty, nic nie zmienia, a tryb sport, jak ktoś chce udowodnić komuś, że ten samochód może przyspieszyć, no to może właśnie w tryb sport przejść i to udowodnić. I to jest ważna informacja, bo nie brakuje osób, które za tym samochodem się oglądają. W pierwszym odczuciu miałem wrażenie, że wszyscy patrzą na mnie, no ale nie, niestety patrzą nie na mnie, niestety patrzą na Jetura, bo to jest samochód, który faktycznie przyciąga wzrok. I
łączę kropki. Ostatnio nagrywaliśmy Geely EX5 i powiedziałem tam, że to jest samochód, któremu brakuje właśnie jakiegoś takiego wyróżnika. Brakuje charakteru, jakiegoś elementu, który może przyciągnąć wzrok. No to jeśli ktoś szuka samochodu, który jest takim eye-catcherem, no to tutaj zdecydowanie Jetour będzie lepszą propozycją, bo to jest samochód, który wzbudza zainteresowanie na drodze. Może dlatego, że jest podobny do Defendera? Kto wie? A może dlatego, że po prostu jest jakiś, jest taki charakterny. Nie chcę powiedzieć, że jest taki męski, bo się obrażą na mnie dziewczyny, więc jest po prostu jakiś. I to w motoryzacji lubimy. Reasumując, Jetour zrobił na mnie niesamowite wrażenie na targach w Pekinie. Nie spodziewałem się, że ten samochód tak przyjemnie się prowadzi, bo stylistycznie wygląda jak $1 000 000. To jest naprawdę mistrzostwo świata. Proporcjonalny, fajny, w charakterze terenowego samochodu. Ale myślałem, że będzie się prowadził jak taka taczka. Wiecie, na ramię, podskakuje, trochę jak pick-up, bardzo nieprzyjemny. A tutaj duże rozczarowanie, bo tym samochodem jeździ się niemalże tak dobrze, jak dobrym, dużym, solidnym SUV-em. Do tego bardzo dużym plusem jest fakt, że można sobie takie auto kupić z 2-litrowym silnikiem benzynowym, a nie tam jakąś tam hybrydę. No nie każdy lubi po prostu hybrydę, nie każdy lubi hybrydę plug-in, nie każdy lubi małe silniki spalinowe, niektórzy po prostu lubią dużą benzynę. I to jest bardzo fajne. To wykończenie bardzo mocno podąża za charakterem tego samochodu. Ono jest dość spartańskie, tutaj nie ma jakichś tam luksusów, no ale też z drugiej strony to nie jest totalny paździerz. Więc jeśli tylko ktoś ma ochotę na auto z charakterem, no to Jetour zdecydowanie takim samochodem jest. Bo jeśli mówimy o wyposażeniu, jeśli mówimy o systemach bezpieczeństwa, systemach wsparcia, no to tu jest wszystko, do czego przywykliśmy nie tylko w chińskiej motoryzacji, ale także w europejskiej motoryzacji, bo tych systemów jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym jeździ się tym samochodem dość komfortowo, jak na charakter tego samochodu. Jest przyjemnie zawieszony, jest cichy, no i jest przestronny. Niezłe, co? No właśnie. Więc jeśli chcecie taki samochód, na przykład jako używany, to autoklasa 160 000 złotych i gotowe. A jeśli trochę obawiacie się kwestii gwarancji, kwestii serwisowania, no to musicie trochę poczekać i taki samochód kupić sobie jako nowy w momencie, kiedy pojawi się, nazwijmy to, w oficjalnej polskiej sprzedaży. Ja tym samochodem jestem zauroczony. I mówię to bez dwóch zdań. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Dlaczego owca jest smutna? Bo ma męża barana.